Czy wiecie, że Special Delivery wyszło już jakieś 8,5 miesiąca temu pod koniec listopada? Strasznie ten czas leci. Oczywiście to myślałem się, że znajdą się ludzie wyśmiewający Illumixa. Nie wygląda na 8 miesięcy, bo w tym czasie nic nie zrobili i ogólnie nie będę się kłócił, to prawda, gra nie rozwinęła się jakoś bardzo. Popularne e-maile przestały przychodzić, nie dostaliśmy nic poważnego od czasu tojów, a firma skupia się na skinach. Są błędy, na które ludzie narzekają do dzisiaj. Mimo wszystko nie zamierzam was zasypać negatywami. Special Delivery ma swoje problemy, ma swoje mieszane opinie, ale wszyscy już to wiedzą i nie ma sensu tego powtarzać w kółko. Ludzie dołączają do community, żeby mieć hobby, żeby się dobrze bawić, a nie żeby się przekrzykiwać, słuchać narzekań. Krytykę warto wyrazić, ale tylko kiedy tego potrzeba, nie codziennie. Choć może się szybko znudzi, to gra jednak jest dosyć ciekawa. Rozwija się powoli, wprowadza powoli fajne nowości jak maska animatroników, szalone zbieranie części z Mangle. Illumix cały czas pracuje nad naprawieniem i rozbudowaniem swojego silnika, a ostatnio wykorzystuje więcej potencjału technologii AR w minigierce z Shadow Bonniego. Pod koniec miesiąca wprowadzą nową postać, ciekawe kogo. Największe typy są oczywiście na Plush Trapa, który był reklamowany od dnia pierwszego, ale jeżeli pójdziemy w zestaw animatroników, to dostalibyśmy pewnie Fantime albo coś z FFPS-a. Jeśli jakimś cudem dodaliby Glamrocki do gry, to byłoby mocne, ale nie oczekuję tego za bardzo. Może coś takiego stanie się jakiś czas po wyjściu Security Breach, ale raczej nie teraz. Warte wspomnienia jest to, że skiny nie opóźniają zbytnio ważnych aktualizacji. Skiny robią ludzie od modeli, mechaniki robią ludzie od kodu. Modelerzy najpewniej skończyli już pracę nad wszystkimi animatronikami, które mieli do zrobienia, dlatego nie mają nic do roboty, dlatego robią skiny. Dostają skiny do wymodelowania, my mamy z tego comiesięczne eventy. Gdyby skinów nie było, po prostu byłaby cisza parę miesięcy, bo programiści wciąż programują mechaniki w międzyczasie. Gra jest według mnie takim fillerem pomiędzy Help Wanted a Security Breach i przykro, że się nie udało, bo ludzie bardzo niecierpliwią się na tą nową grę. A jeżeli Special Delivery byłoby bardziej popularny, trzymałby zainteresowani przez te miesiące, to na pewno byłoby mniej problemów ze zniecierpliwionymi ludźmi. Steelur nie prowadzi zbyt otwartego developmentu i ostatnio dali nam trailer 2 miesiące przed wyjściem gry i to była taka pierwsza wzmianka w ogóle. Teraz pewnie będzie podobnie. Ale głównym tematem odcinka jest oczywiście to, że Liberty Chica jest kanoniczna. W timeline FNAF-a jest miejsce, w którym Liberty Chica została zbudowana. Co jest dosyć zabawne. Ci ludzie narzekają i są sceptyczni, cały Special Delivery jest po prostu kanoniczną grą, kontynuacją po Help Wanted. Vani skończyła swoją pracę w Steelwool, złożyła do kupy, uratowała glitcha i oboje poszli dalej, odwalili następne rzeczy, tym razem przy Fazbear Funtime Service. Z e-maili dowiadujemy się o wirusie, dowiedzieliśmy się, że w firmie jest Louis, który simpuje do Vani, a sama Vani używa firmowego internetu do szukania narzędzi tortur. Jeden e-mail powiedział nam, że nic nie wiedzą o Springtrapie, więc nie należy do katalogu firmy, a rozprowadza go ktoś inny, pewnie Vani i Glitchtrap. Skoro e-maile przestały do nas dochodzić, dalej nie wiemy, do czego cała ta historia zmierzała. Jak mówię, jest to filler pomiędzy Help Wanted a Security Breach i według mnie miało to dać trochę tłapa na następną grę. Ciekawe tylko, czy dostaniemy resztę e-maili, czy może zrezygnowali z tego pomysłu całkowicie. Z tego, co obecnie wiemy, fabuła w tej grze jest bardzo prosta, ale absurdalna. Firma wysła animatroniki do twojego domu, animatroniki chodzą po mieście, ale nie wpadają na nikogo, bo mają system maskujący, są niewidzialni. System, który sprawia masę problemów, bo skąd firma miałaby mieć taki system? Ludzie właśnie na to zwracają uwagę najbardziej. Nazywam to rządową technologią, której Fazbear Entertainment nie ma prawa mieć. Moduł Anim Stealth jest bardzo wywalony w kosmos, jest niebezpieczny, niewidzialne animatroniki to najgorsze, co możemy sobie wyobrazić we FNAF-ie. Choć niby mamy tutaj sposób ratunku jak w innych grach. Wciąż, ludzie uważają to za przesadzony wątek, za dużo naraz, ale osobiście nie zgadzam się z dużą częścią problemu. Nie wydaje mi się, że powinniśmy się patrzeć na najnowsze gry z takiego samego punktu widzenia jak na poprzednie. Główną część historii skończyło Ultimate Custom Night i do tego miejsca Scott starał się zrobić spójną, poważną fabułę. Choć następne gry wciąż są kanoniczne, to pisane są w trochę inny sposób, bardziej dla śmieszków, bardziej absurdalnie. Fabuła wyjaśnia w dużej części gameplay i najwyraźniej nie boję się tworzyć z tego dziwne, abstrakcyjne pomysły. Bo to jest w głównej mierze bonus. Wciąż ma swoje poważne wątki, ale raczej fabuła jest znacznie lepsza niż to, co działo się wcześniej. To nie jest tak, że źle mi wychodzi próba poważnego wątku, po prostu robię niepoważny wątek, co nie powinno być oceniane jako całokształt z poprzednimi grami. Cała otoczka w głównej mierze daje umyślnie zupełnie inny film i do tego nowe gry umyślnie zmierzają. Tak powinniśmy patrzeć na te części. A co się z tym wszystkim wiąże? Frostbear, czekoladowy Bonnie, Chica Statua Wolności to po prostu strojenie animatroników, które dystrybuuje ta sama firma. Freddy w tej grze to nie jest nasz Freddy, ten nawiedzony, ten, który działał w 1993 roku, a masowo produkowany strój i CPU przypominające Freddy'ego. Animatroniki w Special Delivery mają swoje unikatowe teksturki oczu, co jest na to następnym argumentem, fabuła oczu bardzo ważna. Ale tak samo Springtrap, tak samo skiny, to stroje produkowane masowo. Z początku dostawaliśmy e-maile opisujące ludzi pracujących nad skinami, później przestali, mimo wszystko jest to wyjaśnione fabularnie. Absurdalny Anim Stealth też jest wyjaśniony fabularnie.
Springtrap, który nie znajduje się w oficjalnym katalogu, też został wyjaśniony fabularnie. Gdyby gra była niekanoniczna, nie mają powodu, żeby wyjaśniać wątki fabularne, po prostu animatroniki są, a my się przed nimi bronimy. Tyle. Ale nie. Wychylają się na tym, żeby dać rzeczom wyjaśnienie. Gra jest po prostu niepoważna, żartobliwa, fabuła jest napisana pod mechaniki gry, tak samo robiło Help Wanted. Nie ma tutaj nic aż tak ważnego, a tylko drobne potwierdzenia. Nie zdziwiłbym się, jakby skiny ze Special Delivery pojawiły się w jakiś sposób w innych grach, choć pewnie nie ma dużych szans na pojawienie się kogokolwiek w Security Breach. Steel Wool pewnie nie ma czasu, żeby się bawić w przenoszenie skinów do swojej gry. Obie firmy robią swoje własne modele, byłoby z tym pewno dużo problemów. Ale co jak co, skiny mają prawo się tam pojawić. Skiny są kanoniczne, byłoby ekstremalnie zabawnie zobaczyć je w jakiejś innej grze. O tak, z boku. Naprawdę, chciałbym to zobaczyć. Tak mniej więcej wygląda temat tej gry. Jest kanoniczna. Nie mam pojęcia, co się z nią dalej stanie, bo e-maili nie dostaję już od miesięcy, a Security Breach zbliża się wielkimi krokami. Może coś zaczną robić tuż przed wyjściem gry, a może Special Delivery zostanie na zawsze mało mniej istotną kanoniczną gierką, nie wiemy. Obecnie nadchodzą fajne rzeczy. W ostatnim evencie dostaliśmy 4 gorące skiny, a pod koniec miesiąca obiecują nam Major Gameplay Update. Jakąś nową postać, nową mechanikę, zobaczymy jak to będzie. Póki co to tyle. Dziękuję wam za oglądanie, powiedzcie co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach.